taki klimat. A jesteśmy znowu jesteśmy w Massey's Wood, ale staram się to objechać ze wszystkich stron. Dosyć ciekawe pozostałości estate pewnego jegomościa, właściwie rodziny, która miała tutaj swoje włości, ogród botaniczny, piękny dom. Niestety nic z tego nie zostało. Pokrótce mówiąc, ostatni z dziedziców tego miejsca, mówiąc kolokwialnie, przepił. A co jest smutne, w latach 30. bodajże XX wieku miejscówka została rozebrana. No niestety to z tego powodu może, bo w tym momencie można tu się swobodnie poruszać. Nie ma tłumów takich wielkich, a prawdopodobnie gdyby dalej to było pod władaniem tej rodziny, byłoby małe prawdopodobieństwo, żeby tutaj się spokojnie przemieszczać, spacerować, jeździć na rowerze. Tak więc to co zostało, widać z tamtej strony pozostałości chyba jakiejś kaplicy na brzegu tutaj, murów. No jest klimat, jest ciekawie. Ola, jesteśmy z drugiej strony tego miejsca. Tak jak wspomniałem, jakieś pozostałości czegoś. Ja nazywam to kaplicą. Nie jestem pewny, co to było, ale czemu mam taką koncepcję? Ze względu na ten łuk tutaj. Takie dosyć charakterystyczna konstrukcja sakralna, bym powiedział, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę kąt nachylenia tego stoku tutaj, być może to są pozostałości młynu, który gdzieś tutaj był. Jest jeszcze jedna miejscówka, którą odwiedziłem ostatnio, ale tam widać zdecydowanie jakieś pozostałości czegoś na rzecz jakichś fundamentów, znaczy mam na myśli fundamenty, konstrukcje jakieś betonowe, kamienne, zaraz przy rzece. Tu być może prawdopodobnie ten stok jest za wysoki i te dojście byłoby zbyt długie. No więc moim zdaniem, to jak jeszcze raz powiem, prawdopodobnie jest to jakaś kaplica. Zresztą te łuki, patrząc tutaj, dosyć ciekawie wyglądają. No ciekawa miejscóweczka. Bardzo. Oczywiście nic tu nie pozostało, nie ma śladu po tym, cokolwiek się tutaj znajdowało. Resztki murów pobutych, stropy. Na górze się prezentuje tak. No jest to malownicze, zwłaszcza te bluszcze otaczające to miejsce powodują, że miejscówka dosyć wygląda tajemniczo. Tu ciekawe te pozostałości są. Nie mam pojęcia, co to jest. Takie ekspresowe dzisiaj zwiedzanie tego miejsca. Jeszcze parę miejsc tutaj. I chyba to wszystko, jeżeli chodzi o tą część tej miejscóweczki. No biorąc pod uwagę, jak rozrośnięte są te drzewa tutaj, przepiękne, to można sobie zdać sprawę, jakie to musi być stare. No jest ciekawa miejscówka. Co by nie mówić, dosyć ciekawie się prezentuje. Niestety z tego względu, że jest blisko Tala, dużo, no nie generalizuję, ale te śmieci to dramat jest. Ale wszędzie jest to samo. Nieważne w jakim kraju jesteśmy, wszędzie jest syfiarze i lumpy. Jeszcze raz krótkie spojrzenie na te ciekawe łuki. No jak dla mnie to jest jakaś pustelnia, ewentualnie jakaś mała kaplica. Dobra, musimy uderzyć dalej. Bo to byłoby na tyle z tej części naszej miejscóweczki. Ogólnie poszukuję i tutaj też prawdopodobnie jest jakiś grób korytarzowy, dolmen czy coś takiego.
jeżdżę w kółko tu dosyć długo już i jakoś nie mogę się spotkać z tym miejscem. Nie mogę go odnaleźć. Ale nie powiem, żebym narzekał, bo miejscówka sama w sobie, choćby z takiego bezcelowego poruszania się rowerem, spaceru czy coś takiego, naprawdę robi wrażenie. Zauważyłem, w większości na Irlandii nie ma dużo lasów, specjalnie koło Dublina, ale gdzie bym się nie znalazł w jakimkolwiek lesie, to pobudowane są szałasy. Ja powiedział, że celtycko-druicki klimat trzyma im się cały czas. Fajny klimat. Chatka po chatka. Jeżeli myśleć o Phoenix Parku, zawsze myślałem, że takie większe szałasy to budowane są dla jeleni, żeby przyzimować, ale to chyba jednak nieprawda. A my dalej poszukujemy miejscówki, która, mam nadzieję, zaprowadzi nas do naszego dolmena. Dobra, wygląda na to, że grób znalazłem. Chyba. Już nie jestem pewny. Skoro wygląda podobnie. Tak, nie wiem, być może. Kurde. Ciężko. Powinien tu znajdować się tak zwany grobowiec klinowy, potocznie zwany Kilkie Passage Tomb. Ale chyba tak, to chyba to. Niesamowicie jak głazy obrosły. Czy w ogóle to wokół głazów? Dosyć ciekawe to wygląda i tajemniczo. Ale jeszcze wydaje mi się, że jest jedna opcja, że to będzie tam. No jest to, tworzy to bardzo mistyczny klimat. Chyba to jest tutaj. Dobra, rozejrzymy się dookoła. Zobaczymy, co jest grane. A tutaj. Tak, tutaj. Kolejne z takich miejsc tajemniczych. Co do historii, to nie będę się za bardzo wypowiadał. Tyle, że chyba w 1978 roku został jako tako opisany. A tak naprawdę co więcej można powiedzieć na to? Patrzę, czy znajdę jakieś informacje, ale nie widzę żadnych informacji dokładnie o tym, co, jak to może być stare. No, wygląda to tajemniczo. Ktoś to ładnie połączył z tymi murami, umocnieniami, czy to było związane od początku powiązane z tym grobowcem, czy to jest raczej coś takiego, co nie ma nic wspólnego i powstało później. Ale patrząc na to wszystko tu, dodając do tego te majestyczne drzewa, to klimat jest mroczny i ciekawy. To jest magicznie. Niestety nie zostało wiele z tego. No ale mamy mamy spenetrowany, że tak powiem, kolejny grobowiec. Jedno z takich miejsc stworzonych tym razem przez naturę, ale pasujących do klimatu tego grobowca idealnie, jako przedstawienie jakiegoś bóstwa strzegącego tego miejsca. Nie wiem, kojarzy mi się z jakimś torem, jakimś bóstwem rogatym.
Miejsce jest niesamowite i przerażające. A powstał zupełnie przez przypadek, chociaż kto wie, niedaleko grobu korytarzowego. Wygląda to naprawdę niesamowicie i powiem szczerze, że taki dreszcz, jakieś ciarki po plecach przechodzą. Jak się widzi, to coś. To bydle rogate, bym powiedział. To jest niesamowicie. Przerażający twór przyrody. A my powoli będziemy się żegnać z tym miejscem. Chociaż powiem szczerze, że z chęcią bym tutaj mógł jeszcze zostać parę minut ładnych. Ale z tego powodu, że wybrałem się dosyć późno dzisiaj, niestety szybko się ściemnia. No i tak będziemy się żegnać z tym miejscem. Naszym grobowcem klinowym. Nie wiem, jak znajdę jakieś znajdę jakieś informacje, mniej więcej, jakieś przypuszczenia, kiedy to powstało, to może gdzieś wstawię. A tymczasem będziemy powoli zmykać z tego tajemniczego miejsca, pełnego dziwnych kamieni, kółpek skalnych, złowrogo wyglądających drzew, które tak naprawdę straszne są tylko o zmroku i pewnie w świetle księżyca. Jest niesamowitość, jak ludzka natura jest w stanie sobie wmawiać różne dziwne rzeczy, zwłaszcza o zmroku, zwłaszcza w lesie, zwłaszcza gdy się jest samemu. Kilka jeszcze takich szybkich rzutów okiem na otaczający nas las, te dziwne figury, które ktoś kiedyś postawił w jakimś celu, a nam pozostało tylko i wyłącznie się domyślać, co to mogło być. Niesamowita przyroda i w dodatku te artefakty zbudowane setki, jak wydaje mi się i tysiące lat, a wszystko w lesie, który ma 200 lat. Te drzewa na pewno. Dobra, to tyle z tej krótkiej wizyty przy naszym grobowcu klinowym. Mam wielki sentyment do takich miejsc. Pewno ci ludzie, którzy tutaj kiedyś kogoś pochowali, też mają sentyment do takich miejsc, dlatego się znajduję w tym miejscu, a nie w innym. Magia. I to drzewo, jak ten strażnik, strzeże tajemnic tego miejsca. Prawdopodobnie miejsce zostało rozgrabione jeszcze w średniowieczu, być może później, tego nie wiem dokładnie, ale no jak widać, nie zostało z tego znik. Prawdopodobnie było to wszystko obudowane inną warstwą kamieni i obsypane ziemią, aby stworzyć tak zwany kopiec, który współistniał razem z tym grobowcem. Dobra, to na tyle. Ostatnie spojrzenie oka i mykamy. Hail. Starodrzewiu.
Ostatnio wizytowałem to miejsce po drugiej stronie, a w tym momencie będziemy musieli uderzyć prawą stroną, tak jak mówiłem, nadmieniłem wcześniej. A tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Nie mogę to zostawić tak, o, po prostu miejsce jest przemalownicze, przepiękne, urokliwe, tak bardzo irlandzkie, jak tylko może być. Troszkę się podniecam, może niezdrowo, ale miejsce jest naprawdę warte odwiedzenia i Massey Wood jest pełno ludzi o tej godzinie. Normalnie nie ma dużo ludzi, ale tak po południu ludzie po pracy przychodzą. A takie miejsca na skraju lasu, zaraz przy rzece, no, dają naprawdę wytchnienie. To jest coś, co powoduje, że ta wewnętrzna bateria ładuje się i człowiek, nie wiem, aż ma ochotę żyć, działać, robić rzeczy inne. No, zwłaszcza w tych tak zwanych czasach pandemicznych takie miejsca dają wytchnienie. Naprawdę przepiękna rzecz. Dobra. Jakoś się przedostaniemy bez straty sprzętu. Spoko, rower jeszcze jest. Bo wiem, że nie będzie, jak wrócę. I taki klimat. Już mówimy o Blair Witch Project, to chyba tu. Sparkujemy gdzieś rower i pozwiedzamy. Ogólnie nie ma co zwiedzać, bo miejscówka jest kompletnie zniszczona, rozgrabiona i rozebrana,
ale jest mnóstwo fajnych klimatów do poglądania. Znaczy chodzi mi o to, jak natura przejęła ten domek, ten cottage, jak to się ładnie mówi. Jesteśmy na szczycie Mount View, Panoramic Mount View, niedaleko Zippit Forest. To jest fenomenalna rzecz, jak te drzewo tutaj wpasowało się. Jest klimatycznie. Powiem szczerze, że jest klimatycznie. Masakra. Wejść się nie da, ale miejsce jest złowrogie, bym powiedział. Dobra, ogólnie by nie był sobą, ja bym nie spróbował. Ten kabel mnie troszkę martwi. Mam nadzieję, że nie jest podłączony pod napięciem. Tu nic tutaj nie ma, ale taki krótki rekonesans. Jak już tu jestem, to sobie zrobimy. Takie zwiedzanie w 15 sekund. Z miejsca niewiele zostało, ale co jest pięknego w tego typu miejscach, jest zobaczyć, jak natura kompletnie przejęła to miejsce. Jakieś artefakty, mnóstwo jakichś gazet tutaj jest, co zauważyłem. Tysiące gazet. Wygląda, jakby to było izolacja, czy coś na ten gust. Nic o tym miejscu nie wiem, tak więc jak mówię, spotkałem je kompletnie przypadkowo, bez jakiegokolwiek rozeznania. Nie spodziewałem się znaleźć cokolwiek tutaj. Tak więc to jest tak zwana dodatkowa rundka wokół miejsca, które kompletnie zrujnowane jest. Ktoś kiedyś gdzieś tutaj mieszkał, pomieszkiwał. Być może był szczęśliwy, być może nie. Tyle z tego zostało. Klimat silny. Tu jeszcze pozostałości jakieś umocowań do boazerii czy coś. Ewentualnie jakieś docieplenie. No i kominek. No to było na tyle z takiej krótkiej wizyty w starym cottage'u. No więcej tutaj nie ma co oglądać. Za różowe ściany. No i to by było tyle w sumie. Nie ma się co rozdrabniać. Prusznica nie wezmę. Dobra, mykamy stąd. Rower jeszcze stoi.
no i hit. Fajne rozwiązanie. Nie trzeba się trzepać z rowerem. Dobra, co my tu mamy? Dublin Mountains Way. Dobra, spróbujemy. Cała przyjemność podróżowania tędy to było to, że się jedzie w lesie i nie ma wiatru. No a niestety, jak widać, wiatr jest, lasu nie ma. Tu jest ciekawy klimat. Święta prawie w połowie lutego. Dobra, zatrzymamy się tu na chwilkę. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. No jedyny plus braku lasu to są panoramy, nie? To jest to, co las zasłania. Ale tak czy inaczej szkoda. Dobra, my byliśmy tam w lesie. Tam w lesie. Panorama na Dublin. Troszkę z innego miejsca. Montpelier. Szczyt, tak zwany Hellfire. No a my uderzamy na dół i do domu. No znowu taka błyskawiczna wyprawa. Z każdym razem uderzam gdzie indziej. Niby to samo, ale zawsze troszkę inaczej. Poznajemy nowe trasy. Coś na lata. Tak więc nic nie zostało innego, tylko uderzyć w dół i przyjemnym zjazdem do samego Dublina. No w sumie zostały mi 2 godziny do zachodu słońca, niecałe. Ale ten wiatr jest cholerny, tak więc będę się chyba już żegnał. Dobra, widzimy się, kiedy się widzimy. Czuwaj. No dobra, narzekałem, a z tego co wychodzi, to stary świerkowy zostanie wycięty i będzie przywrócony tak zwany ten naturalny dla Irlandii las liściasty, który niby ma przynieść te piękne jesienne kolory. Więc nie będę czytał, nie ma się co rozwodzić. No ciekawostka to jest. Coś słyszałem o naprawie lasu, który znajduje się wokół Kilmashock, ale nie myślałem, że to tutaj także. Tak więc, no ciekawe to jest. Jeżeli to będzie przeprowadzone na takiej zasadzie, jak to jest pokazane tutaj i przedstawione, to w wieku 70 lat będę mógł tak jechać do rowerze i pojeździć wokół lasów liściastego. Dobra. No dobrze, no jest to myślę może perspektywicznie dla przyszłych pokoleń. Nie tylko i wyłącznie dla tego, co się dzieje teraz i dla tych ówczesnych, teraźniejszych pokoleń. Tak więc no może jest jakiś plus z tego. Dobra, zwracam honor, niech będzie. Ale każdy niech powie, przecież świerkowy las jednak ma klimat. Mam nadzieję, że zostanie chociaż trochę tego świerkowego lasu tutaj.